Siemano. Dzisiaj miał być odcinek, jak zapowiadałem, o farmie, o tym, jak fajnie wszystko rośnie i generalnie, że warto kupić moje lampy. Chciałem wam powiedzieć, chciałem zamknąć też usta niektórym ludziom, którzy mówią: dobra, postaw zbiornik i pokaż, jak od szczepek to wszystko rośnie. Zapowiedziałem, że nagram taki materiał, jak to wszystko się zmieniło od listopada, i w zasadzie nosiłem się z tym zamiarem do zeszłego tygodnia. Przez ostatni tydzień musiałem dojść do siebie psychicznie, a zaraz wam pokażę krok po kroku dlaczego, jak to się wydarzyło, a taki widoczek wam przedstawię. Tydzień temu, przed wyjazdem, jeszcze niedawno nagrywałem film o LED barach, które wprowadziłem na rynek. Patrząc teraz, łezka się wokół kręci, bo to naprawdę wyglądało zajebiście. W listopadzie uruchomiłem farmę na jednym obiegu razem z akwarium i ona pęczniała. Nie dokupowałem korali praktycznie, może jakieś czasami sporadyczne, tych, których nie miałem, natomiast po prostu kroiłem, zagęszczałem, pielęgnowałem i to poświęciłem tego naprawdę mnóstwo czasu. Ostatnie pół roku kosztowało mnie, już nie chodzi o kasę, ale kosztowało mnie naprawdę dużo czasu. Zresztą ja tego czasu nie liczę, bo to jest moje hobby. Jak będzie w przyszłości, czy to nadal będzie hobby, to pokażę pewnie najbliższe miesiące, bo muszę się po tym wszystkim pozbierać. Natomiast pojechaliśmy na zlot morszczaków. W piątek był wyjazd i miałem bardzo ciężki piątek, bo musiałem uśpić swoją 17-letnią kotkę. Wróciłem do domu i myśląc o tym, że nie będę ufał automatycznej dolewce, która automatycznie dolewa mi z systemu wodę, stwierdziłem, że nie będę tego robił. Jechaliśmy na zlot morszczaków do Ustronia. Pozdrawiam ekipę, było naprawdę super. Nie ufając dolewce, w tym całym zamieszaniu otworzyłem, aby dolać wody z Rodi do systemu. Wsiadłem w auto i pojechałem. No i w zasadzie o tym, co się wydarzyło, dowiedziałem się dopiero po powrocie w niedzielę. Wyszło na to, że przez te 3 dni Rodi dolało około 700 litrów wody. Wygląd był tragiczny. No, po prostu korale się rozpuściły. Wszystkie eufilie, czy nie premium, wszystkie alweopory, wszystkie gonie, część fawi i tak dalej, wszystko się porozpuszczało. Wyglądało to po prostu jak jedna wielka trupiarnia. Nogi mi się ugięły, jak to zobaczyłem. Zresztą możecie sobie porównać, jak to wyglądało na filmie na początku, a jak to wygląda tutaj na tym filmie. Tak naprawdę 1/3 farmy zdechła, łącznie z tym, co w baniaku było. Zdechły najciekawsze i najdroższe korale. Te, które w zasadzie nie sprzedawałem. Przetrwały zoanthusy, przetrwały jakieś kaluastrehy, jakieś dunki i tak dalej. Także tego jest jeszcze dużo. Natomiast to, co cieszyło oko najbardziej, no to tego już nie ma. A że zdecydowałem się jak gdyby prowadzić tutaj ten kanał o tym, jak jest fajnie, no to też nie będę ukrywał, że informacji o tym, jak jest niefajnie. Kryzys mam i to potężny. Nie wiem, jak długo będę się pod tym podnosił. Na dzień dzisiejszy tematy akwarystyczne jak gdyby przychodzą mi z dużym trudem. Omijam baniak. W baniaku aktualnie przebiega plaga, no bo trudno, żeby plagi nie było. Przebiega plaga dino, wywaliło i to dosyć sporo. Ratuje mi życie krzem, który miałem wywalony w kosmos i na te dino usiadły okrzemki. Baniak wygląda cały, jakby był w gównie, za przeproszeniem, no bo jest brązowy, cała skała jest brązowa. O tyle dobrze, że okrzemki nie są toksyczne dla tych wszystkich korali, które jeszcze przeżyły. Jak długo będę się podnosił po tej porażce, nie wiem. Na razie muszę po prostu odpocząć temat akwarium. Oczywiście zadbam o to, żeby to wróciło, to co przeżyło, żeby żyło. No i zbieram trupy. No teraz ostatni tydzień tak naprawdę to zbieram trupy. Trupiarnia jest ogromna. Jeżeli chodzi o to, jak to będzie w przyszłości, to jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy będzie mi się chciało też prowadzić ten kanał, bo powiem szczerze, no na dzień dzisiejszy mi się nie chce, ale nagrałem to, aby też wyjaśnić, dlaczego ostatnio znikłem trochę z przestrzeni internetowej, dlaczego też trochę mniej
Dostałem też dużo wsparcia na grupie, za co dziękuję. Wiem, że wielu z Was rozumie to. Dla mnie, pomimo dużej straty finansowej, jest to też no, taka osobista porażka, bo wiem, ile mnie to czasu kosztowało, ile w to włożyłem, w każdą szczepkę, ile włożyłem serducha, żeby to wszystko wyhodować, pokroić, ile mi to radości sprawiało oglądanie tego. Także ciężko mi się o tym wszystkim mówi. I ciężko mi się to wszystko ogląda, szczególnie ogląda stare filmy z akwarium, ale myślę, że się podniosę. Nie takie rzeczy się przechodziło. To jest hobby i tu jest poważny kryzys w hobby. Natomiast co mnie cieszy? No cieszy mnie to, że chociaż lampy się sprzedają i że coraz więcej ludzi gdzieś tam dostaje pozytywny feedback, więc z tych dwóch, że tak powiem, rzeczy, które wprowadziłem, czyli lampy i farmę, przynajmniej lampy gdzieś tam się rozwijają, a szukając pozytywów w tym wszystkim, to na pewno fakt, że ryby przeżyły. Bez tego to bym sobie już w ogóle nie darował. Przystosowały się do tego niskiego zasolenia. Najbardziej boli fakt, że sam zawiodłem, bo to ja przekręciłem ten kranik. Boli mnie też fakt, że nie pomyślałem o tym wcześniej i nie zrobiłem jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia. Chociażby kamery na zbiornik, czegoś, nie wiem, komputera, czujnika przelania. No, teraz to mogę sobie już myśleć i w zasadzie czasu nie cofnę. Pewnie takie coś już zorganizuje mądry Polak po szkodzie. Jakbyście chcieli jakoś mnie wesprzeć, to piszcie, bo mam bardzo dużo zaantusów na sprzedaż. Może chociaż jakoś tak się dogadamy, jakieś paczki porobię coś, może się szybciej pozbieram, podbuduję, bo zaantusy są w sumie, im to tam wszystko jedno było. Mam tam jakieś długki, kalłastry, hurtowo. No mam jeszcze trochę tych korali, tylko potrzebuję, żeby doszło to do siebie i w zasadzie muszę ogarnąć teraz tę plagę. Trzymajcie się.